Okej, więc long story short, ostatnio było dużo wycieków na temat FNAFa 2020, na temat FNAFa Pizzaplex, takich jak wycieki nazw, o których robiłem cały odcinek. Były też wycieki designów, ale nie chciałem na ten temat robić odcinka, bo to już było trochę za dużo. Nie chciałem roznosić newsów, które były nieprzyjemne dla samego Scotta. Po wyjściu tego wycieku sam przyznał, że nie jest to w sposób, w jaki chciał pokazać te postacie, że te koncept arty nie reprezentują dobrze tych postaci. Także tak, takie wycieki były, ale nawet tutaj teraz nie chcę, nie będę ich pokazywał. Ale dzisiaj dostaliśmy nowy wyciek. Dostaliśmy tytuł FNAFa 2020 na stronie z copyrightami. Scott miał prawie cały tydzień spokoju, bo copyright założył 30 kwietnia, a my ogarnęliśmy to dopiero dzisiaj, 5 maja. Gra nazywa się Security Breach. Po wyjściu wycieku Scott przyznał, że tym razem wina leży po jego stronie i po prostu dał nam to, czego chcieliśmy. Na Scott Games pojawił się nowy teaser z logiem gry. Muszę też powiedzieć, że to ja osobiście zapostowałem ten tytuł na Reddicie, a zrobiłem to dlatego, że ktoś na moim Discordzie znalazł tą nazwę. Także shoutout tutaj dla Karola, który jako pierwszy chyba na całym świecie znalazł ten tytuł i to z jego winy Scott pokazał nam logo gry. Także gratulacje. Także tak, gra nazywa się Security Breach. Na polskie takie naruszenie bezpieczeństwa, przełamanie zabezpieczeń. Ciężko to jakoś ładnie przetłumaczyć, długie te nazwy trochę. Ogólnie chodzi o włamanie, czy coś w ten deseń. Na logo mamy też Glamrock Freddy'ego, ale z tej perspektywy wygląda na jakiegoś napakowanego obów Freddy'ego. Wariat taki. Tytuł i logo sprawiają wrażenie, jakbyśmy w grze mieli znowu zobaczyć Stróży Nocnych. Tyle, że tym Stróżem Nocnym nie będzie protagonista animatronik. Na drzwiach lokacji może być napisane: uwaga, animatronik, wchodzisz na własną odpowiedzialność. To jest taka pierwsza, najpopularniejsza interpretacja, jaką ludzie mają w temacie tego obrazka i tego tytułu. Chociaż stwierdzimy jeszcze, jak to będzie. Ale nie zdziwiłbym się, jakby te animatroniki dosłownie broniły lokacji, atakowały nas, a my jesteśmy tutaj albo jakimś złodziejem, albo może jesteśmy wani i Fazbear Entertainment próbuje być w tym momencie tym dobrym, a my tutaj atakujemy. Może animatroniki tutaj będą bronić klientów, a nie ich atakować, kto wie. Byłoby też ciekawie, jakby celem wani było zhakowanie robotów lub ewentualnie zabicie dzieciaków, żeby nawiedziło one te roboty i żeby stworzyć chaos w tej lokacji. Dużo jest tutaj możliwości, ale tytuł mocno już nam ogranicza wyobraźnię. Wiemy, w którą stronę to zmierza. Będzie jakiś włam na pewno i nie wiemy, po której stronie będziemy my. Ale naprawdę, wyobraźcie sobie gameplay 3D, w którym łazimy po lokacji, której pilnują animatroniki. Z jednej strony może to wyglądać jak taki trochę typowy, oklepany, horrorowy koncept, a FNAF zawsze próbował coś innego, obawił się w klaustrofobię, ale to wciąż jest ciekawy koncept. Taki sister location, ale w prawdziwym 3D. Potencjał jest tutaj duży i może zostać wykorzystany naprawdę w ciekawy sposób. Warte uwagi jest też to, że strona od Trademarka mówi nam o VR-ze, ale gra nie nazywa się FNAF VR. Dlatego istnieje spora szansa na to, że gra będzie miała swój tryb VR-a, albo będzie miała specyficzne sekcje, w których można grać w VR-ze, ale sama gra nie jest pisana pod VR. Flat Mode w Help Wanted był spoko, ale był wyraźnie gorszą wersją VR-a. W tym przypadku powinno to wyglądać znacznie lepiej i Security Breach powinien działać ładnie i wygodnie na płaskim ekranie. Na samym teaserze nie ma nic ukrytego w ten sposób, że mam coś podświetlać, że mam coś szukać w kodzie i tak dalej, ale jest światło niebieskie i czerwone na napisie Five Nights at Freddy's, które sugeruje takie światła policyjne i to jest taka ukryta informacja, easter egg na tym teaserze. No i sam ten wyciek był dosyć zabawny w porównaniu do poprzednich, przy których nawet Scott był poirytowany, to tutaj było mniejsze, zabawniejsze, rozwiązanie sytuacji przyjemniejsze na pewno. Scott założył trademark, więc tym razem to była jego wina, sam się do tego przyznał, więc nie przejął się tym aż tak. I cóż, powiedzcie, co sądzicie o Security Breachu, bo na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za oglądanie, zobaczymy się w komentarzach.